Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i dzisiaj kolejne wyzwanie z mapką, jak poradzić sobie z prostą grafiką na wypasionej, jak to się mówi, kartce. Tego dowiecie się z dzisiejszego filmu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, bardzo Was zapraszam. Ja na samym początku serdecznie się z wszystkimi witam, dziękuję za Waszą obecność. Jeszcze tutaj na początku bardzo chciałam podziękować za to, że przez ten długi czas mojej nieobecności byliście ze mną, wysyłaliście wiadomości, SMS-y, maile. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo miłe. Jak już wspominałam, człowiek szybciej wraca do zdrowia. Ostatnio wspominam o tym pod koniec filmu, więc może nie każdy do tego etapu dotarł. Dlatego teraz dziękuję za to wszystko na początku. Wasza obecność, Wasze wsparcie tutaj było czymś nieocenionym, czymś, co tak wiecie, popychało do tego, żeby szybciutko stanąć na nogi, choć nie było łatwo, ale słuchajcie, jakoś dałam radę, wracam jak w skowronkach, odświeżona, uspokojona i zaczynamy, słuchajcie, zaczynamy od kartki z mapką. Nasza druga kartka i ja dzisiaj, słuchajcie, wziąłem w obroty kolekcję Love in Bloom. Czy ktoś jeszcze ją pamięta? Słuchajcie, to jest po prostu moja najkochańsza kolekcja. Ja już wyrobiłam wszystko, co miałam. To jest chyba ostatni bloczek, chociaż jeszcze muszę sprawdzić. Może jeszcze tam się coś ostało. Wykupiłam tego mnóstwo. Zresztą widać to jeszcze tutaj po... Spójrzcie, no ile tu jest tych arkuszy, chyba jeszcze z 15 z elementami do wycięcia, ponieważ one totalnie moim sercem zawładnęły. Słuchajcie, to była kolekcja, nie wiem czy tu pisze rok jakiś gdziekolwiek, żeby, no bo wiecie, ja tak nie pamiętam. Może ktoś będzie pamiętał. 2018. Czyli 6 lat temu, słuchajcie, 6 lat temu ta kolekcja się pojawiła. No ona zupełnie zawróciła mi w głowie, miałam mnóstwo tych papierów, no już troszeczkę złożyłam. Bloczków, elementów jeszcze dużo zostało i dzisiaj tutaj wyjęłam sobie, już pokazuję, arkusik 06. To są takie śliczne dechy z tej strony, a z drugiej strony skośne paseczki, bo sobie tak pomyślałam, że one się fajnie sprawdzą tutaj z boku. Karteczka ma 10,5 na 16 chyba, taką sobie troszeczkę zrobiłam większą. Czekajcie, sobie zaraz zmierzymy ją. Chyba 16, tak coś mi w głowie dzwoni. Tak, 16 cm, więc jest taka nieco szersza niż zwykle. Z niej będę korzystała. Mam powycinane, słuchajcie, tutaj listeczki. Mam tekturki z fabryki Weny. To są takie śliczne kółeczka z takimi tutaj listeczkami gdzieniegdzie i właśnie zastanawiam się, czy tak je zrobić, żeby były ze sobą takim wiankiem, czy jakoś tak je tutaj wkomponować. Zobaczymy, jak będziemy sobie karteczkę układali. Mam kwiatuszki. Słuchajcie, w związku z tym, że kwiatów robiło mi kilka dziewczyn, ja też kwiaty podostawałam, nie jestem pewna, nie pamiętam, kto te robił, więc nie będę wymyślać. Na pewno nie robiłam ich ja, tylko dostałam od kogoś. To mam kwiatuszki i tu mam elementy do wycinania. Także słuchajcie, my zabieramy się za karteczkę. To jest kartka z strony Page Map. Wybrałam taką. Ja chyba zrezygnuję tutaj z tego elementu, chociaż zobaczymy, jak kartkę poukładamy, czy będzie nam to pasowało, czy nie. Ja w ogóle taka byłam podkuszona, żeby zrobić w poziomie, taką bardziej DL-kę, ale może zrobimy coś takiego, potem sobie, wiecie, zawsze można jakieś pudełko dopasować lub zrobić. To jest kartka pod hasłem coś na każdą okazję, więc myślę, że do wielu okoliczności taką karteczkę będziemy mogli sobie dopasować. Ja jeszcze w chwili, żeby to było jak najmniej zauważalne, gdzieś tam sobie jeszcze ściągnę napisy, bo nie wziąłem napisów, a sentiment tutaj jakby powinien być, więc wypadałoby, żeby był, więc my też się na niego skusimy. Na razie sobie ją tutaj odkładam na boczek, zerknę, czy będzie widoczna trochę z boku, tu. Dobrze, ja troszeczkę, słuchajcie, przybliżyłam obraz, żeby było wszystko fajnie widać i ściągnęłam sobie jeszcze swoje dekomiksy, włączyłam sobie już klej na gorąco, żeby mi się tutaj fajnie rozgrzewał, był gotowy do pracy. Kawuśkę dopijam. Dopijam, ale jeszcze jest.
więc jeszcze tu wystarczy i zabieramy się do roboty. Słuchajcie, chciałam wyciągnąć tutaj jak najwięcej z tego jednego arkusza, zatem najpierw muszę dociąć sobie ten jakby środek, czyli środek, skusiłam się na to, na ten piękny, chociaż ja tutaj, czy one są takie same? Nie, ten chyba jest trochę inny, tu jest jakby więcej dekoracji, więc z tej strony sobie ściągniemy go. Skoro moja kartka ma wysokość 16 cm, no to myślę sobie, że 15,7 będzie tutaj idealne. Ok. Jak myślicie, będzie czy nie będzie? Będzie. 15,7. Jest szeroka na 10,5 cm, więc tu jedziemy sobie tak. 10,2. Środeczek, prawda? 10,2. Ja to teraz patrzę, czy ja to na wysoko i chyba bym się tutaj zapłakała, jakbym to źle docięła, naprawdę, uwierzcie mi. Tu sobie zrobimy 10 i 3, ten szerszy i 10 i 2. Dobra, ok, no na styk się tu wyrobiłam z tym, bo to jeszcze sobie od razu okleimy tył. Dobra, to na chwileczkę odkładam na bok i jedziemy, słuchajcie, czyli w środeczku będziemy mieli z tej strony, gdzie zazwyczaj no, życzeń nie umieszczam, bo życzenia są po tej stronie, idzie to tak, tutaj idą życzenia, więc zawsze jak mam wybór, to zawsze na tą prawą stronę kładę taką mniejszą. Ja może tutaj wypiszę, słuchajcie, bo ja potem mam pytania o to, więc już szukamy ołóweczka. I ta kartka moja ma 16 cm. Przepraszam, w drugą stronę. Ale już się tu rozmazał, słuchajcie, a ja tu mam pod ręką niezawodnika, pomocnika, więc wyłapiemy. Czekajcie, zaraz to zrobię. Aż to tak nie fajnie. W tę stronę mamy 10,5 cm, a w tę stronę mamy 16 cm. Tak to wygląda. I teraz ten skrapowy papier, który mam tutaj docięty, ma w tę stronę 10,2 cm, a w tę 15,7 cm. Tak by to wyglądało, słuchajcie. O, komentarz od mamy Fridy. Pozdrawiam ją serdecznie. Także tak to wygląda. Jeszcze sobie nie wziąłam pianek, ale pianki mam tutaj pod ręką. Zaczynamy zatem i jedziemy w tę stronę. Słuchajcie, skoro to tak rozcięłam, to mam ładnie teraz kontynuację wzoru. O, tutaj, prawda? Bo tak mi się ten wzór tu kontynuuje, a to jest na tył. Czyli mogę sobie przykleić środeczek. Bywa tak, że ja, wiecie, jak gdzieś na przykład robię z jakichś resztek papieru, to mówię, że oklejam sobie na zewnątrz, a w środku gdzieś tam okleję z jakichś innych resztek, gdzieś tam się na pewno coś znajdzie. Ale tak, wiecie, poniekąd, no tak to też się sprawdza, bo zużywam resztki, natomiast jak tylko mogę, to staram się od razu kartki pooklejać dookoła. Dlaczego? No dlatego, że potem, wiecie, jak przychodzi klient za jakiś czas na przykład i teraz mam taką sytuację, miałam i 2 tygodnie temu chyba, no i on na przykład, słuchajcie, podoba mu się ta czy ta kartka i ja na przykład, wiecie, w tym momencie już na przykład, że nadużywam słowa na przykład, w tym momencie już, bo to kartka jest jakaś taka, wiecie, dosyć starsza, dawno robiona, już tych papierów nie mam już na przykład tej kolekcji i nie mam z czego sobie w środku tego wypełnić. No, a czasem prawda jest taka, że trudno jest dobrać jakiś taki wzór, który by pasował z jakichś innych kolekcji. No wiecie sami, że to tak no, bywa. Nie jest to wcale coś, co się raczej nam nie zdarza. Więc najlepiej jest po prostu, jeżeli jest taka możliwość, od razu sobie wyklejać całą kartkę. Często też pytacie mnie o to, czy wyklejam wszystkie arkusze. No wiecie, to widać na filmach, że ja zawsze kiedyś nie oklejałam.
teraz oklejam. Uważam, że kartka po pierwsze jest estetyczniejsza, bardziej elegancka. No i też wiecie, kasujemy sobie za tę naszą pracę, co jest oczywiście słuszne, więc niech ta kartka też wygląda tak, wiecie, na bogato. Nie, jak ona jest oklejona z wszystkich stron, to taka jest, no, wygląda bogaciej. A też jeszcze jedna rzecz, która, wiecie, taki plus, który tutaj nam daje, to to, że kartka jest taka stabilniejsza. Jeżeli ona jest ze wszystkich stron pięknie tutaj pooklejana, to jest taka zdecydowanie stabilniejsza. Tu mamy tył, będzie logo, mamy środeczek i mamy przód. No i co teraz z przodu? Z przodu, słuchajcie, będzie panel ten środkowy i będą boczne paseczki. Tak jak tutaj dokładnie mamy to zrobione, tak sobie też tutaj to zrobimy. Zatem ja myślę sobie, że nawet jakbym tutaj te deseczki tak ciachnęła, tak może trochę mniej, to by to było fajne. Choć zastanawia mnie teraz, czy... Nie, no spokojnie. Dobra. I robimy to przez całą długość, czyli nie jest taki panel, jak ja zazwyczaj robię, że mamy mniejszy, większy i tak dalej. Po prostu ścinam to na taką wysokość, jaką potrzebuję. Mamy tutaj 16,5, tak? Tam było. Boże, 16, przepraszam. No to ja tak się zastanawiam, to zróbmy go na 16 faktycznie, a potem będziemy myśleć, bo nie będę tu chyba potrzebowała białego panelu, chyba że sobie podłożymy pod spód. Zaraz to zobaczymy. Słuchajcie, to mi jeszcze zostaje na kwadratową kartkę jak najbardziej. I teraz, co by tu zrobić? No, żeby to tak nam ładnie wyglądało, to chociaż tak po te 1,5 cm z każdej strony mogłoby to... albo centymetr, bo 1,5 mogłoby być za dużo troszeczkę. Chociaż nawet nie. A centymetr. Słuchajcie, zróbmy tak. Zróbmy, że będzie centymetr króciej. Zawsze możemy sobie to zwężyć. Chociaż tu by tego tak mało wystawało, a tu jednak trochę więcej. Ale może wolałabym, żeby tych deseczek jednak było więcej, nie? Ok, dobra. No to zróbmy sobie na 8,5 cm. I teraz tak, ja bym chciała, może inaczej, odciąć sobie tu, żeby to takie dziwne nie wyglądało. Chociaż z tym paskiem to nie będzie jakoś mniej dziwne, ale, no ale powiedzmy. Mamy ten środek, te dechy, panel, a tu zostaną nam na te boczne ścianeczki. Tu mi zostało 5,5 cm. No wiecie, to już tam nie będę się z tym dziwaczyć, bo i tak 5,5 cm nie będzie mi wychodziło na zewnątrz, więc rozcinam sobie to na połowę, bo i tak to będę chowała pod ten panel, wiecie, nie? Dobra. I teraz sobie tylko zobaczymy, czy ten centymetr to tak nam wystarczy, czy lepiej więcej. I tu, a panel sobie podniosę na dystansiku. Teraz myślę, czy tu na przykład nie byłoby fajne biały papier. Czekajcie, zobaczę, gdzie tu robiłam sobie bazę. No, zaraz tutaj ciachniemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać z takim białym paseczkiem. O, z takim białym ładnie by to wyglądało, więc czekajcie. Ja robiłam bazę, tu mam jeszcze takie białe resztki. Oj, znowu sobie schowałam. Czekajcie, bo tu musi być widać. Tu musi być widać. Tu. Może trochę go przesuniemy. Dobra. I ciachamy znowu sobie na 16. Żeby wszystko było równo. I tutaj już nie będę się wysilała. Oj, wiecie, zużyjemy wszystko. Dobra. Śmieciki na bok. No i tak sobie myślę, słuchajcie, że ten centymetr tu wystarczy w zupełności. Nie zostawiam białych elementów na zewnątrz. Zobaczcie na to tylko. Nie? Jest ok. Ale tutaj to trzeba przykleić fajnie, równiutko. I
wyprowadzić na zewnątrz, żeby to nie odstawało. I zobaczcie, robimy równy, ładny, biały paseczek. Naprawdę na taką jakoś 2 mm dystansik, więcej nie. Spójrzcie na to, pięknie. Wprawdzie tam tego nie było, no ale mi się tak spodobało, to sobie zrobię. Wiecie, czy ja tu nie będę to miała za szeroko? Nie. Bo nie chcę, żeby mi też wchodziła jedna na drugą. A dzięki temu też, że mamy podklejone te paseczki, to troszeczkę ich usztywnimy sobie. I tu. Tak jak mówię, tam tego paseczka nie ma, ale ja myślę, że on tak ładnie nam odbije to od tego spodu. Dobrze. Dobrze Państwo mili. Patrzymy, czy nam tu nigdzie nie wychodzi. Zawsze można sobie dociąć więcej i potem sobie to obciąć na gilotynce, prawda? I jedziemy sobie z podwyższeniem. Ciach. Ciach. No i tutaj na środku, fajnie w tym miejscu, gdzie się mi to łączy, będzie idealnie. No i mamy ten panelek nasz gotowy. I teraz jeszcze przykleimy sobie paseczki. Nic tutaj tym razem na radełku nie robię. Zostawiam tak, jak to jest na tym naszym zdjęciu. Inspirowałam się, przypominam raz jeszcze, mapką ze strony Page Maps. Bardzo polecam i też serdecznie zachęcam Was do wysyłania mapek. Ja tak obstawiałam, słuchajcie, że mnie zasypiecie mapkami, a Wy się chyba boicie. Nie martwcie się, że będziecie mnie nadwyrężać. Ja już wróciłam do pracy, więc można śmiało mapki słać. Bo też jestem bardzo ciekawa, co byście tam dla mnie przygotowali. Byłoby takie prawdziwe wyzwanie. Nawet jak ktoś na przykład, wiecie, nie potrafi graficznie i tak dalej, i tego się obawia, to można to namalować ręcznie. I mamy. Dobra, zawsze to będzie fajne wyzwanie, prawda? Mamy, słuchajcie, jeszcze sobie sprawdzamy, żeby nam się to dobrze otwierało. I lecimy z naszymi naszym panelem. I to będzie już ta nasza, ta góra, czyli ta główna część. Dobra. Okidoki. I musimy teraz, słuchajcie, niemal lekko zrobić to w miarę równo. Słuchajcie, dla mnie to jest taka przygoda. Spójrzcie, jak to fajnie wygląda. Czad. Naprawdę bardzo ładnie. Myślę, że to podbicie zrobiło robotę. Wprawdzie, tak jak mówię, tutaj tego nie ma, ale widzicie to? Widzicie. Kochani, musiałam przerwać na chwilkę. No, telefon mi świruje. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo podgląd taki jest. Więc musiałam wyłączyć, sprawdzić. Nagrywa dobrze. Zobaczymy. Słuchajcie, i teraz tak, zrobimy sobie tę dekorację. Wprawdzie ona tu do góry nic nie ma, ale ja się zastanawiam, jak ja dam te liście, to już tutaj tam, wiecie, dalsza część, to już tak średnio, nie? Ale zaraz zobaczymy, jak to poprzykładamy sobie, pooglądamy i zadecydujemy. Bardzo chciałam zrobić tutaj takie jeszcze ozdoby, dekoracje. I teraz jedziemy z tymi tu naszymi wycinankami. Ja sobie, wiecie, wycięłam po 2, żeby tutaj ładnie, dekoracyjnie to się wszystko układało. Teoretycznie możemy to rozciąć. A moglibyśmy nawet tutaj, słuchajcie, w poprzek zrobić taką kartkę. Ależ ona by ładnie... Nie. I co teraz? Myślałam, słuchajcie, no tak, tak. Ale wiecie, jak tu można by było piękną kompozycję zrobić pionowo. Bo tu jeszcze mogłabym wtedy zrobić taki mały dingsik. No, tu mi się wydaje, że wycinałam taką... O, jest taka malutka. Wtedy bym tu z tym napisem mogła zrobić według tego, ale spójrzcie tylko, jak ja sobie to odwrócę w tę stronę. No, wprawdzie mam tutaj inaczej z boku te kartki, ale to nie ma większego znaczenia.
i zrobić na całej tutaj powierzchni, że tak to nazwę, dekorację. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Spójrzcie, jak to będzie pięknie wyglądało. Z pionowej zrobimy poziomą. Nie ma bata, ja tego nie odpuszczę, słuchajcie, bo mi się to podoba. I tu sobie delikatnie smeram. Smeram sobie też w tych miejscach, gdzie one się ze sobą połączą, bo mi się fajnie połączyły, więc czemu z tego zrezygnować? Tak akurat mi się podobają. Jak zacznę układać kompozycję, to też tam się to zacznie, chociaż nie wiem sama teraz. Może tak. Może trochę tak. A może jedna wyżej, a jedna niżej. To mam poklejone, to nie chcę teraz. Dobra. Nie jest tak. Dobrze. Już nie będę kombinowała. Słuchajcie, no tak mi się to podoba, tak mi się ułożyło. Przykro mi bardzo. Mapka jest tylko inspiracją, a my możemy działać według siebie też, prawda? Biorę sobie 3 mm piankę, taką cieńszą, już nie będę używać tej. Zaraz zobaczymy. I pojedziemy w jedną stronę. I w drugą, żeby w obydwie ładnie się to oparło. Tu są dwie tekturki, więc tutaj tylko na pianeczce to będzie takie podparcie przez środek, a na samej tekturce ona nam się też fajnie tu oprze. I teraz bym zrobiła tak, jedną nieco wyżej, a drugą nieco niżej. I trochę ją tak wygięła, żeby te listeczki poszły tak, wiecie, tak jak i w tej, tak lekko w górę. Teraz tutaj możemy zrobić w dół albo w górę. Czy to jest inspiracja mapką? Słuchajcie, nie wiem, ale tak mi się spodobało, że uznałam, że nie będę się opierać tej pokusie. Tutaj jeszcze sobie włożymy jeden kawałek, żeby nam się fajnie to oparło, bo jak ja bym chciała jeszcze coś tu na górę położyć, to mi będzie się zapadało w tym miejscu, a nie chcę tego. O, no tak. Jedziemy dalej. Słuchajcie, jedziemy dalej w dół, w górę, w bok, w dół, nie wiem, w dół może, nie? Weźmy sobie, czekajcie, dobra, tę 1 mm może wystarczy. Ta na 1 mm będzie gitarka. Słuchajcie, myślę sobie, że właśnie na tym polega też inspiracja z mapki i nie tylko, w ogóle z pracy, jakie na przykład znajdują się tutaj na kanale, że no, jest pomysł, a jak Wy sobie go zinterpretujecie, no to już każdy według własnej woli. Mi akurat przyszło to do głowy. Słuchajcie, tak mi się to spodobało, że chyba nie mogłabym z tego zrezygnować i totalnie popłyniemy. Dobra, to zróbmy ją fajnie w dół. Chyba, żebym zrobiła w górę. Nie, już złapało. Słuchajcie, trzymam jak pozwolują. Bo jakbym zrobiła w górę, mogłabym u dołu zrobić napis, ale mogę go też zrobić z boku. To sobie chyba rozetnę na połowę, bo one idą za bardzo w górę, a jak sobie je zrobię tak, to widzicie, będę mogła je ułożyć sobie tak, jak będę chciała. Dobra. Dobra zupa z bobra. Co dalej? No dalej to trzeba by było tutaj zrobić troszkę zamieszania i wkręcić jakieś troszeczkę lekko żywsze listeczki. Ja już tu mam klej rozgrzany. Już sobie tutaj przygotowałam wszystko, że mam klej teraz tak bardziej poręcznie, bo wcześniej, wiecie, musiałam się tam naciągać na drugą stronę.
I jeszcze zielony. Miałam chyba jeszcze jeden zielony. Jestem pewna tego. Słuchajcie, prawie że 100%, że miałam dwa takie zielone listeczki. Takie właśnie. I gdzieś mi się zapodziały. I teraz tu sobie zerkniemy. Słuchajcie, naprawdę na bank jestem pewna, że miałam takie, no kurczaczku, czy wy też tak macie, że gubicie wszystko? Nie, musi tu być taki. Czekajcie, zaraz sobie zobaczymy. To są te ścineczki. Aha, tu mam napisy już. Będziemy potem korzystać. A może ja go wrzuciłam z powrotem? Nie odpuszczę, bo tutaj musi być zielony. Najwyżej będę wycinać jeszcze raz. A ja sobie tak widzicie wycinam, co mi tutaj potrzebne do danego projektu. Ale jestem przekonana, że wycinałam ten zielony. O, widzicie, wycinałam go tu, a jeden miałam, więc no coś mi tutaj, jakieś chochliki dla drzew. Założę się, że jak skończę, słuchajcie, to go znajdę. Jeszcze sobie zerknę, czy mi gdzieś nie spadł na podłogę. Albo go wyrzuciłam, słuchajcie, ze ścinkami. Taka opcja też jest. Zagrzebnę na chwilę w śmietniczku. No, oczywiście. W śmietniku się wszystko znajdzie. Ja pamiętam, kochani, znaczy nie pamiętam, jak doszłam do tego, że może to być w piwnicy przy centralnym ogrzewaniu, ale zgubiłam wykrojnik i to taki fajny wykrojnik. No i przeanalizowałam wszystkie możliwe sytuacje, jakie mogły się wydarzyć i jedyne, co przychodziło mi do głowy, ja sobie tylko zerknę, czy to tu widać, ładnie widać. Jedyne, co przychodziło mi do głowy, to to, że przy po prostu porządkach, przy jakimś robieniu czegokolwiek, no wiecie, co tu robiłam, wpadło mi to gdzieś do kosza, zjechało. No i jak wiecie, sprzątałam, to go wyniosłam. No i poszedł do pieca. I mój mąż znalazł go w popilniku. Się, słuchajcie, przepłynął się i działa. I działa do dziś. Bo nie przypominam sobie, żeby mi się jakiś zepsuł, choć ja już teraz nie pamiętam, który to dokładnie był, no ale widocznie działa, skoro też nie przypominam sobie, żebym coś wyrzucała, ale się, wiecie, wzmocnił tam w tym piecochu. I teraz tak, no żebyśmy jeszcze tam coś utknęli spod spodu, żeby tu nie było takiego smutosa. A może coś mi... Bo skoro już nie będę tu na tę górną część, wiecie, pakować, no wybaczcie, ale sami przyznacie, że ta kompozycja po prostu aż się tutaj prosiła o takie bardziej pionowe. Tu nawet by mogła być DL-ka. Kartka DL-ka taka, wiecie, w takim formacie właśnie większym. No i jedziemy dalej. Znowu sobie tu bierzemy, a może teraz na 2 mm. Czekajcie, wezmę sobie tę grubszą tasiemkę na 2 mm. To jest fajnie mieć, wiecie, tak 1, 2 i 3 i wtedy tak jest łatwiej. Co my tu mamy? Aha, dobra, jedną różyczkę, to ok. Łatwiej nam jest tak, wiecie, te wszystkie nasze takie dystanse sobie tutaj tworzyć. Może inaczej, ja sobie najpierw to poprzykładam, a potem będę decydowała, co będę z tym robiła. Skoro tu mam 2, to tu sobie dziabnę 1 i one będą tak ładnie, jeden na górze, drugi na dole. Fajnie się ze sobą tutaj komponowały. Dobrze, dobrze. Nie spodziewałam się, że słuchajcie, pójdzie ta praca w tym kierunku, ale sami przyznacie, że po prostu, jak to głosi popularne skraperskie powiedzenie, tak to miało być. Ok, sobie weźmiemy nasz, tak będzie lepiej. I to pięknie. Chociaż nie będzie tego widać, bo to pozakrywamy kwiatami, ale zawsze gdzieś tam pamiętajcie, od spodu jak się spojrzy, to wszystko pięknie jest widoczne.
Nie, no to jest urocze. Kochani, tutaj nie mam tak bardzo, ale tu już taka kluseczka. Chociaż nie jest taka bardzo. Ja już teraz, ja tu na bok sięgam, bo ja tu mam klej na gorąco, więc ja sobie tylko klejem nalewam. I jedziemy z dużym i z malutkim, z malutkim, z mniejszym. Podnoszę sobie płatki i tak trochę go wsuwam pod niego, żeby dzięki temu, że jeden ten kwiat jest na takim, wiecie, dystansie wyższym, drugi na niższym, to mogę sobie tu pokombinować. No i teraz, no, trochę zapomniałam o tych, które obcinałam, ale to nic nie szkodzi. Zobaczcie, możemy sobie tu odciąć te elementy, a nawet bym powiedziała, że te i gdzieś je tu powtykać. Tu powtykamy je może klejem na gorąco, żeby tam to wszystko, wiecie, ze sobą się fajnie połączyło. Tu trochę inaczej, ale też ładnie, bo tu tych siwych gałązek trochę wyjdzie nam jeszcze bardziej na boki. Tutaj z tymi kuleczkami też pięknie się to prezentuje i będzie bardzo ładnym tam takim uzupełnieniem. Bo to mogę sobie wetknąć, tak wiecie, przy tych kwiatuszkach, żeby wygiąć to bardziej w górę, zrobić taką fajną przestrzenność w tym. Sobie zaraz zerknę, czy tu... O, to by tu mogło być. Ale go zrobimy sobie na dwójeczce, jakkolwiek to nie brzmi. Ok. Troszeczkę go podniesiemy i on tam wiecie, co zrobi, nie? Zapełni nam tę przestrzeń tak fajnie. Taką tutaj, o. Nie jest tak płasko tam wbity pod spód, ale tak ładnie. No i jeszcze tutaj mamy kółeczka. Zobaczcie, bardzo fajnie. Tutaj mi został taki, fajny element. Słuchajcie, dlaczego go wyrzucać? Ja sobie to tylko tu ładnie wyrównam. I zaraz możemy go gdzieś sobie dopasować. Poza tym teraz bo ja tu jeszcze miałam takie maleńkie, takie zamknięte te kwiatuszki. Zastanawiałam się, czy jeszcze je gdzieś tu wpychać, czy nie. Powiem wam po prawdzie, sama nie wiem. To tu trochę takie za długie. Mogłoby to tu być z obydwu stron. Czy ja to chcę mieć takie bardzo symetryczne, czyli wiecie, tu 2, tam 1. No nie wiem sama. Czy tylko z jednej. Może będzie to ładnie wyglądało. Tam sobie to gdzieś wetkniemy między te... Wiecie, że tam gdzieś to wychodzi, ale niekoniecznie jest to tak mocno widoczne. A z tej drugiej strony może być mocniej widoczny. On też jest taki troszeczkę bardziej rozbity, więc będzie taki widoczny mocniej. No trochę taka symetryczna karteczka, bym rzekła. Ale nie, no słuchajcie, tak to musiało być z tym, że nie jest to... No, tak wiecie, w pionie. Będę czekać na wasze opinie. Czy to jest kartka z mapki w tym momencie? A ja myślę, że jest. Bardzo mnie zainspirowała. Słuchajcie, zresztą wiele razy mamy coś takiego, przynajmniej ja tak mam, że mam jakiś plan, zamysł na jakąś pracę, a w ostateczności okazuje się, że wychodzi mi to tak, czy może zupełnie inaczej. Tu nie do końca tak, że tak zupełnie inaczej, ale no ale na pewno zdarza się, że no zmieniam ten zamysł pracy ze względu na to, że na przykład układa mi się to jakoś w innym zestawieniu dużo lepiej. Te różowiutkie tak troszeczkę od spodu. One tam też porobią trochę zamieszania. Zobaczcie, sobie podniesiemy i tamto. A, tam coś mamy, czekajcie.
Aha, ok, tam jest tekturka. Dobra, to sobie to troszeczkę wyżej podniosę. I już mamy. No jest słodziaczkowato. Ja właśnie za to lubię przede wszystkim tę kolekcję, że ona ma taką różnorodność w tych dodatkach i te kartki, słuchajcie, zawsze takie wyglądają, takie puchate, takie, tak dużo się na nich dzieje, bo mają te elementy takie mocno różnorodne, czyli są i mniejsze, i większe, i listki, i takie gałązeczki, i dodatki. To wiecie, jak to potem wszystko się gdzieś tam ze sobą poskłada, no to daje nam to taki fajny efekt. Pamiętamy też, że warto wsuwać elementy między listki kwiatów, nie tylko, a że już mam wszystko wycięte, to ja tu będę dociskać, aż to wszystko wykorzystamy. Ojeju, jak to tu cudnie będzie pasowało. No to bierzemy, słuchajcie, na 1 mm małego dziubaska. Jestem bardzo ciekawa Waszej interpretacji. Kochani, naprawdę nie bójcie się wysyłać mi mapek. Ja bardzo czekam. Ja czekam na wyzwania, a tutaj jakaś normalnie zapanowała stresoza. O, zobaczcie. Jakie to jest słodziakowate. Jeszcze mamy tego. No i też by tu mógł być, nie? My też sobie go dziabniemy. Tak jakby tam to wszystko w górę się nam ładnie unosiło. O, bo trochę za dużo. Albo może inaczej. To mi wejdzie w tym kierunku. Dobra. Bo on jest taki, wiecie, malutki i tu ta pianka się wpuści się tam w środek bardziej. Czekajcie, zaraz to sprawdzimy. Tam jest dużo miejsca. Dobra. Podniosło nam się to pięknie do góry, a ja wszystko, co mogłam, to tu wykorzystałam, słuchajcie. Tu jest jeszcze, ale to jest obcięty spód, to już nie będę przesadzała. Wszystko, co wycięłam, choć było to rozplanowane na, wiecie, górną, dolną część, wszystko tutaj wykorzystałam. Bardzo mi się karteczka podoba. Spójrzcie, ile tu jest warstw. Ja jeszcze mam te komiksy, ale tak w sumie to zastanawiam się, żeby tutaj to potraktować bardziej iskrzącym cudem, bo tutaj te komiksy niekoniecznie. Ja sobie sięgnę po iskrzące cudo. Dobra, myślę sobie, że to iskrzące cudo mi się tutaj sprawdzi dużo lepiej. Bo zrobi taką kropkę nad i. Bardzo delikatnie po boczkach. Tutaj gdzieś po listeczkach. Staram się tutaj teraz tak trochę więcej nakładać, bo po pierwsze jest ciepło, więc szybciutko klej wysycha, a po drugie jak to wyschnie, no to wiecie, trochę tego opadnie, więc zostanie tak tyle, ile nie będzie zadowalać. Zawsze można pędzelkiem troszeczkę strzepać i już problem rozwiązany. Ja sobie tutaj nasypię na karteczce. Iskrzące cudo to jest miks płatków w różnych wielkościach od 3 do 0,01 mm, więc naprawdę to jest taki pyłek delikatny i one dzięki temu robią nam taką różnorodnie pokrywają te nasze elementy. Coś mi tu brzęczy. Dobra. Widzicie, troszeczkę jest tutaj sporo tego na górze, ale ja sobie to zostawiam. W momencie, kiedy to wszystko wysycha i ten, jak to się nazywa, wiecie, klej wyschnie, to też to, co jakby trzyma się delikatniej, po prostu samoistnie odpadnie nam z pracy, więc
Nauczyłam się tego, żeby tak od razu nie strzepywać wszystkiego, ale poczekać, aż fajnie się wysuszy i wtedy podjąć decyzję, wiecie, w którym momencie ja mam tam sobie bardziej pędzelkiem ściągnąć tego brokatu, bo wtedy wystarczy, wiecie, leciutkie takie smyrnięcie i to wszystko mi tutaj poschodzi, więc wiadomo, no, nie będę się aż tak na razie spieszyła. W każdym bądź razie póki co wygląda to tak. Zanim dokończę pracę, to może jeszcze sobie to tak właśnie ściągniemy. Ja zakręcam klej, słuchajcie, mamy tutaj, ups, dekomiksy pozakręcane, żeby nam się nie wylały. Tu sobie poodsuwamy trochę na bok, zrobimy porządek. Ja sobie to tu chowam fajnie, słuchajcie, żeby było czyściutko na biureczku. Przypnęłam, zobaczcie, mam to, bo zauważam, najczęściej sięgam po te różne wygładzacze. Mam gumki tutaj do gumowania, bo po nie sięgam i klej. A zrobiłam sobie takie te biurowe tutaj, jak to się nazywa? No, te takie szyweczki, nie szywki, tylko klipsy i tam sobie kładę szpatułkę. Bardzo mi się to sprawdza. Se chwolę. Dobra, kartka jest gotowa. A my poszukajmy napisu. Oczywiście, słuchajcie, już będę mieć problem, gdzie ten napis dać. No to jest normalka. Ale wy wiecie, że ja napisów tak na mus, na szybko, na już nie przyklejam, bo wiadomo, że różnie może się okazać i różnie mogę potrzebować. I tutaj te letnie to mi tak średnio cały czas pasują, bo one takie są, wiecie. Jesteś najlepsza. No wszystko zależy od tego, jaką okoliczność będziemy tę kartkę przygotowywać. Wy wiecie o tym, że ja to ogólnie jestem jeden wielki problem napisowy, ale tam, wiecie, zawsze coś sobie zrobimy tu, żeby było. O, może zróbmy jakąś motywację, ale tak jak mówię, wy sobie to potem dostosujecie do okazji, jaka jest wam potrzebna. Ja też z jednej strony, wiecie, cieszę się, że te naklejki, które są w tych wszystkich dodatkach, one nie są jakieś tam super mocne, bo wiecie co, nie? Bo one tak... O ty... Nie tą chciałam. A może tu? O, widzicie, jakiś tam los był. Tu sobie to złapiemy. Zawsze też można tu zrobić, słuchajcie, taki metkowy, bo to jest taki, o, mamy tu taki dosyć spory zapas, więc tam mogłoby być metkowe. Wprawdzie ten sentiment mamy tutaj jakby pod spodem. Wiecie co, ja to zamocuję. Ale nie. Mamy dwa. Czekajcie, sobie przyłożymy. Tu. To jest 2 mm. Ups. Zawsze mam to szansę albo zakleić od góry, albo po prostu ściągnąć i przymocować sobie tutaj napis taki, jaki będę potrzebowała. O. Zobaczcie, taka szerokość napisów jest świetna, bo super to tutaj będzie pasowało. Kusiło mnie tu ochlapania, ale o, zobaczcie tylko. I tu pięknie od góry. Tu mam troszeczkę blisko ten, wiecie co, nie? Tą piankę, która jest, ten panel mi podnosi. O, jejku, no fajnie. Mogłoby też być tu na spodzie, też by ładnie wyglądało, więc myślę, że każdy sobie to tam przyłoży, jak będzie potrzebować. Ok, i to jest ten moment, w którym ja mogłabym już tu sobie teraz pokombinować, w którym miejscu potrzebuję więcej. Ten jest taki bardziej miękki, bo ten jest nieużywany. I teraz słuchajcie, tu trochę ściągamy. Tu trochę ściągamy. O.
tam między te tekturki powchodziło. Wiecie, tam kleju nie ma, a złapało się. W niektórych miejscach po prostu nie ma kleju, a on tam się tak osiadł trochę. Ja myślę, że z czasem to też tam troszeczkę poschodzi. Dobra. Kochani moi, no tak by to wyglądało. Czy jeszcze tam coś dodawać? Ja myślę, że jak już jest ten brokat, to chyba niekoniecznie. Czy białe chlapania? Nie, już zostawię, to nie będę tu chlapstać w tym. No i co? Tak wygląda dzisiejsza kartka z mapki. Wiem, że to jest jak kuzynki, a nie siostry. Dalsze kuzynki. Ale słuchajcie, no nie mogłam się oprzeć, żeby nie odwrócić tylko w takiej poziomej formie i zrobić tego w ten sposób, bo to wygląda cudownie. Można oczywiście w tym kierunku, nieco niżej i trzeba było to ścisnąć ze sobą, żeby jeszcze tu ewentualnie zrobić tę górną kompozycję i zmieścić się na szerokość z tym. No nie ma opcji, ale słuchajcie, no podoba mi się to wybitnie, bardzo. Na pewno bym cięła inaczej ten arkusz, ale on też mi jakoś nie przeszkadza tutaj bardzo, tak żebym, nie wiem, płakała nad tym. W każdym bądź razie troszeczkę inaczej zinterpretowałam naszą mapkę, ale sam ten pomysł z takimi bocznymi właśnie skośnymi paseczkami wygląda uroczo, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że praca dzisiaj Wam też przypadnie do gustu. Jest to format ciut większy niż zwykle, bo ja robię 10 na 14,5, tu mamy 10,5 na 16, więc fajnie tu wszystko zagrało. Ja Wam dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wspólne działanie. Już dziś zapraszam Was na poniedziałek i premierę jesieni skraperki. Słuchajcie, to jest już trzecia część jakby naszych pór roku skraperki, wiosna, lato, no i teraz jesień. Pamiętajcie, że zbierając wszystkie 4 warsztaty, pełne zestawy albumowe, przy zimie skraperki leci do Was paczka, niespodzianka z niezbędnikiem skraperki. Mam nadzieję, że też spodoba Wam się sam album, bo ja jestem, znaczy powiedzieć zachwycona, to bym się chwaliła, ale praca z tą kolekcją była ogromną przyjemnością, więc już dzisiaj Was zapraszam na poniedziałek na godzinę 18, a wszystkich wspierających oczywiście w niedzielę na przedpremierę. Także dzisiaj żegnam Was kartką z mapki, z dalekimi kuzynkami. Dziękuję za Waszą obecność. Cieszę się, że wróciłam, że już jestem w pracy. Powiem Wam, to lenistwo to też nie jest wcale takie fajne. Także ściskam Was ogromnie, ogromnie. Dziękuję za to, że jesteście ze mną tutaj na kanale i do zobaczenia do poniedziałku, do naszej premiery. Pa, pa, uważajcie na siebie.